Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokia 6210S Navigator. Telefon, jak widzimy na przednim panelu widzimy aparat VGA. Jest to zwykły aparat do wideorozmów. Obok niego widzimy też menu, taki okrąg. Jest to czujnik światła. Na bocznej ściance znajduje się klawisz ściszenia, pogłaszania. Na samym dole widzimy spust aparatu z autofokusem. Na tylnej ściance jest aparat 3,2 megapikselowy. Aparat nie jest dobrej jakości, na przykład w K800 w którym jest też 3,2 megapikselowy aparat, ale o niebo lepszy to naprawdę jak w tej Nokii. Nokie nie robiły zbytnio dobrych aparacików, szczególnie w tych właśnie, szczególnie do 5 megapikseli. Jak widzimy, również jest dioda LED, która wspomaga aparat nocą, jak i również służy jako funkcja latarki. Na samym dole widzimy otwory na główny głośnik. Po drugiej stronie na ściance bocznej widzimy zerwaną zaślepkę do karty pamięci. Telefon obsługuje karty pamięci microSD. 4 GB spokojnie uciągnie, nawet testowałem 8 GB, też dał radę. Troszkę go muliło, jeśli było więcej plików, ale naprawdę spokojnie powinien sobie poradzić. Tutaj widzimy wejście na kabelek USB. Również działa to jako port ładowania. U samej góry widzimy, tu mamy port ładowania. Ten cienki bolec, nowszy dla tych starszych Nokii, oraz tutaj mamy po drugiej stronie gniazdo do słuchawek 2,5, nie 3,5 jack, tylko 2,5. I tu są jeszcze gniazda, które nie wiem do czego służą. Jeśli wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Tak się telefon prezentuje. Jest to slajd. Teraz sobie zobaczymy pod baterią, jak to wszystko wygląda. Telefon obsługuje baterię oryginalną BL5F. Jest to oryginalna oczywiście bateria do tego telefonu. Sprawdzimy sobie pod nalepką e-mail. Jak widzimy na nalepce e-mail, widzimy model tego telefonu, jest to model 6210S1, markę i w jakim państwie ten telefon został wyprodukowany. Jest to Made in Węgry, także na Węgrzech. Telefony Nokia były również produkowane w Niemczech, na Rumunii, w Finlandii i oczywiście w Chinach. Teraz sobie telefon odpalimy i sprawdzimy jego funkcje wewnętrzne, jak on się prezentuje wewnątrz. Bateryjka jest coś wadliwa, się włącza, ale może uda nam się sprawdzić funkcję tego telefonu. Udało nam się ten telefon uruchomić. Mam nadzieję, że nam się nie włączy, a jak nam się włączy, to ponownie go włączymy. Jak widzimy, telefon był brandowany przez sieć Plus. Jak widzimy, jego menu, jest to menu na Symbianie. Nie jest tak dość wolnym telefonem, nawet w miarę sobie daje radę na tym Symbianie. Tu widzimy czujnik ruchu, nam przedstawia nasze menu. No wtedy to była taka bajera, bardzo fajna, z tym czujnikiem ruchu. I będziemy sobie, zobaczymy przykładowe nasze dźwięki, bo przysłałem sobie przez SMS-em. Najlepsze jest to w tych telefonach, że jak przesyłasz sobie dźwięk, inny plik, na przykład zdjęcie czy wideo, to wszystko wędruje do naszej skrzynki wiadomości w SMS-ach. Niestety nie ma tak jak w Sonorichsonie, że ląduje w plikach w naszych folderach, tylko i wyłącznie właśnie trzeba później to zapisywać. To nie było zbyt dobre rozwiązanie właśnie w Nokiach. Sprawdzimy sobie jakość i głośność tego telefonu, jak otworzymy przykładowy dźwięk.
Jakość tego telefonu, jeśli chodzi o dźwięk z głośnika głównego, jest naprawdę na wysokim poziomie. Choć jak słyszeliście, troszkę głośnik harczał i tak tego nie było dobrze słychać. Zobaczymy sobie podstawowe funkcje. Wejdziemy do akurat naszego biura. Tu widzimy aplikację Office, otwieranie PDF-ów, notatniki, zegar, kalkulator, kalendarz, słownik, konwerter plików i zip. Oczywiście podstawowe aplikacje, jakie były właśnie stosowane w Symbianie. Zobaczymy sobie kamerę i zrobimy przykładowe zdjęcie tym aparacikiem, na przykład klapkę baterii. I tak to mniej więcej wygląda. Nie wygląda to tak źle, ale naprawdę jeśli porównacie aparacik na przykład z telefonem K800, Sonarysem K800, to naprawdę różnica jest ogromna, jeśli chodzi o jakość zdjęcia. W tym przypadku nie powiększymy klawiszami bocznymi, musimy przejść tutaj do menu i dopiero powiększyć nasze zdjęcie. O, teraz widzimy w świetle troszkę lepsza jakość. No nie powiem, bo jakość jest dość dobra, ale jeśli porównując do Soniaków, to naprawdę odbiega to jakościowo od Sonarysów na pewno, jeśli chodzi o ten sam akurat aparat. Wyjdziemy sobie z wszystkiego. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, w tym telefonie telefon obsługuje mapy. Są to mapy, które można brać właśnie z internetu i nie musimy tutaj korzystać z nawigacji internetowej. Te mapy teraz są dostępne. Jeśli poszukacie dobrze, to możecie sobie je dograć w tym telefonie. I oczywiście telefon fajnie sobie radzi w trasie, ale jak wiecie, teraz są przecież tworzone nowe drogi, nowe odcinki dróg, tak więc oczywiście mapy nie były aktualizowane tam już chyba od 11 czy 12 roku, także w takich mniejszych miejscowościach, w których nie było to wszystko unowocześniane, ulepszane, jeśli chodzi o drogi, to na pewno sobie z tym telefonem poradzicie, jeśli nie znacie oczywiście drogi. Telefon oczywiście możecie skorzystać z internetu, najlepiej teraz, jeśli w tej dobie nie znajdziecie raczej już takiej aplikacji Opery na Symbian. Jeśli już znajdziecie, to na pewno Wam certyfikat wygasł. Najlepiej sobie dograć aplikację Operę i na pewno sobie jakoś poradzicie w internecie. I tak to mniej więcej wszystko wygląda w tym telefonie. Tu oczywiście widzimy wszystkie skróty. Jeszcze dopowiem, że telefony z Symbianem miały naprawdę dobrą jakość, jeśli chodzi o zasięg. W miejscach, które niestety tam może było 1-2 kredki w telefonach, ten telefon odbierał 1 czy 2 kredki więcej. Naprawdę, jeśli chodzi o Symbian, dobrze sobie radziły w miejscach o słabym zasięgu. To już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również do innych filmików z udziałem Sony Ericssonów, Nokii i innych telefonów klasycznych. Zapraszam Was również do oglądania poprzednich moich filmików, które nagrałem. Więcej informacji znajdziecie pod tym filmem odnośnie specyfikacji tego telefonu i innych wiadomości o tym telefonie. Cześć.